Polska i USA rozmawiają o hubie jądrowym dającym miejsca pracy i wypychającym wpływy Rosji z naszego regionu. Branża grzmi, że ETS-2 może oznaczać droższe loty w Europie. Kuba nie ma już paliwa przez blokadę Trumpa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest kolejny Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polski hub jądrowy. Trzymać USA w Polsce, wypychać Rosjan z regionu i zarabiać. Amerykański hub jądrowy w Polsce ma dać rozwój przemysłu, miejsca pracy i dalsze wypychanie technologii rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Oto fakty o ważnych rozmowach w Waszyngtonie, które skończyły się niedawno. Misja gospodarcza PL2US, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska w Waszyngtonie, skupiła polski przemysł zainteresowany budową elektrowni jądrowej na Pomorzu i odpowiedników ze Stanów. Celem wizyty było wzmocnienie strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w zakresie cywilnej energetyki jądrowej oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w krajowym i globalnym łańcuchu dostaw dla technologii AP1000, czytamy w komunikacie. Amerykanie wykonają 3 reaktory AP1000 w planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu o łącznej mocy 3750 MW. Zabiegają także o kontrakt na drugi obiekt w Polsce Środkowej. Argument udziału polskiego kapitału krajowego może odegrać kluczową rolę w przeciągających się negocjacjach umowy na budowę, która według najnowszego terminarza ma zostać zawarta do końca 2026 roku. Przedstawiciele polskiej branży podkreślali, że udział w misji to szansa nie tylko na zaangażowanie w budowę pierwszej elektrowni w Polsce, ale również możliwość wejścia do międzynarodowego łańcucha dostaw sektora nuklearnego. Polacy mogą się przenieść z placu budowy na Pomorzu do kolejnych projektów w regionie, jeżeli Amerykanie wpuszczą ich do łańcucha dostaw AP1000. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele najwyższego szczebla amerykańskiej administracji i sektora energetycznego, w tym reprezentanci Departamentów Energii stanu USA. Podkreślano znaczenie projektu dla bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz rosnącą rolę Polski w europejskiej oraz światowej transformacji energetycznej. Współpraca Polski oraz USA przy atomie na Pomorzu ma być początkiem budowy hubu jądrowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Westinghouse zapewnia nierosyjskie paliwo jądrowe w Czechach i na Ukrainie. Zabiega o kontrakty na budowę reaktorów w Bułgarii i Słowenii, na Słowacji oraz na Ukrainie. Istotnym elementem szczytu zorganizowanego przez Izbę była rozmowa z przedstawicielami Narodowej Rady Dominacji Energetycznej. Polityka administracji USA zmierza do wzmocnienia współpracy z Europą Środkowo-Wschodnią z użyciem energetyki, analogicznie do zaangażowania Amerykanów przy budowie polskiego hubu jądrowego, o którym mogą Państwo usłyszeć i zobaczyć więcej w innych materiałach, które Państwu polecam. Spotkania w Kongresie USA z przedstawicielami obu partii parlamentarnych były okazją do podkreślenia ponadpartyjnego charakteru współpracy energetycznej z Polską po obu stronach Atlantyku. Izba przekonuje, że nawiązane kontakty oraz rozmowy z partnerami z USA mogą w kolejnych latach przełożyć się na realny udział polskich firm w realizacji krajowego programu jądrowego oraz w międzynarodowych projektach wykorzystujących technologię AP1000. Ekspansja amerykańskiego atomu za pośrednictwem Polski ma także znaczenie czysto polityczne. Zaangażowanie USA w polski atom to kolejny argument za wzmacnianiem obecności militarnej Amerykanów. To także sposób na usuwanie wpływów rosyjskich w regionie, uzyskiwanych z użyciem technologii rosyjskiej, rozpowszechnionej w krajach byłego Układu Warszawskiego oraz byłych republikach sowieckich. Euratom wskazywał, że zależność części państw europejskich od technologii WWER z Rosji jest główną przeszkodą na drodze do wprowadzenia sankcji wobec rosyjskiego Rosatomu za inwazję na Ukrainie. Ta zależność przynosi także konsekwencje polityczne, jak uwikłanie części polityków regionu w relacje z Rosją i mniej asertywną politykę zagraniczną wobec niej. Rozwój polskiego hubu jądrowego może pomóc to zmienić. Amerykanie liczą także na odbudowę kompetencji jądrowych utraconych na rzecz Chin oraz Rosji, które dominują globalnie pod względem wybudowanych reaktorów. USA ogłosiły politykę renesansu jądrowego zakładającą budowę dziesiątek nowych reaktorów w kraju oraz za granicą. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski.
To przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Głos koncernów: Orlen, Tauron, LOT, porty morskie i lotnicze we wspólnym stanowisku do Komisji Europejskiej alarmują, że unijne przepisy zamiast chronić klimat stają się fiskalnym obciążeniem. Ich zdaniem obecny kształt systemu EU ETS uderza w konkurencyjność gospodarki. Apelują o reformę, a więcej na stronie energydrink.today. Grillowanie ETS 2. Polska postuluje radykalne zmiany w systemie ETS 2, w tym jego przesunięcie na 2030 rok lub całkowite zwolnienie wybranych krajów. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas w rozmowie z podcastem Energy Drink twierdzi, że narzędzia wdrażania transformacji energetycznej podduszają europejską gospodarkę. A więcej, jak zawsze na energydrink.today. Zysk w energetyce. Polska Grupa Energetyczna przedstawiła szacunkowe wyniki z pierwszego kwartału 2026 roku, osiągając 1,96 miliarda złotych skonsolidowanego zysku netto. EBITDA dystrybucji sięgnęła 1,48 miliarda złotych. Raport z pierwszego kwartału ma zostać opublikowany 26 maja. Teraz wieści z Europy. Innowacja na drony. Niemieckie Rheinmetall i Deutsche Telekom opracowały system antydronowy do ochrony infrastruktury krytycznej, np. w energetyce, z użyciem sensorów radiowych i wież telekomunikacyjnych. Może w przyszłości zostać rozmieszczony na wschodniej flance NATO. Słońce na morzu. Według analizy Uniwersytetu Sapienza w Rzymie wykorzystanie tylko 2% potencjału technicznego pływających paneli słonecznych we Włoszech mogłoby dać teoretycznie energię pozwalającą pokryć roczne zapotrzebowanie w tym kraju, które sięga ponad 306 terawatogodzin. Ostrzeżenie kryzysowe. Ceny energii w gospodarstwach domowych w Europie reagowały różnie na kryzys na Bliskim Wschodzie. Według Household Energy Price Index ceny energii spadały w domostwach na północy Europy i rosły na południu przez sezonowe zmiany zużycia energii do ogrzewania, ale także uniezależnianie sektora od paliw kopalnych. Ważny czynnik to cena gazu tam, gdzie jest istotny w ciepłownictwie. Przełom zza Atlantyku. Ponadpartyjna grupa polityków USA zebrała 218 głosów niezbędnych do wymuszenia głosowania Izby Reprezentantów w sprawie ustawy o wsparciu Ukrainy, która zakłada nowe sankcje wobec Rosji i dodatkową pomoc dla Kijowa. Termin głosowania nie jest jeszcze znany. Jeszcze wieści ze świata. Udane polowanie. Drony Ukrainy zaatakowały nocą z 14 na 15 maja rafinerię Rjazań. To czwarta rafineria w Rosji z przerobem około 17 milionów ton ropy rocznie. Skala zniszczeń nie jest znana. Ten obiekt był celem ataków Ukrainy wielokrotnie. Mają ograniczać przychody Kremla i utrudniać agresję. Bez sensacji. Ruszył szczyt przywódców USA i Chin w Pekinie. Xi Jinping zakomunikował, że Tajwan to sprawa, od której zależy przyszłość relacji ze Stanami, a Donald Trump, że nie potrzebuje Pekinu do rozwiązania sprawy Iranu. Biały Dom informuje o rozmowach na temat umowy na dostawy ropy amerykańskiej do Chin. Kuba z pustym bakiem. Minister energii i gospodarki Kuby potwierdza, że rezerwy paliwowe zostały całkowicie wyczerpane. Trwa paraliż wyspy spowodowany blokadą dostaw ropy z Wenezueli przez Stany Zjednoczone. A więcej na stronie energydrink.today. Implozja wojenna. Wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej w kwietniu tego roku spadło do poziomu najniższego od 1990 roku przez blokadę cieśniny Ormus. Z miesięcznego raportu OPEC wynika, że spadek sięgnął 651 tysięcy baryłek dziennie. Bloomberg szacuje spadek na 42% w 2 miesiące od początku wojny z Iranem. Ropa Brent drożeje do $107 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, natomiast już jutro Energy Week, czyli mój komentarz tygodnia o bezpieczeństwie energetycznym, a w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku jak zawsze Energy Drinki. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.